Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Serdecznie dzisiaj po południu. Po ile powinien być dolar? Przemyślenia przy święcie dziękczynienia. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy! Po ile powinien być dolar? Przemyślenia przy święcie dziękczynienia. Dzisiaj nie ma sesji amerykańskiej, więc rynek jest pozbawiony przewodnika stada i generujemy bardzo niewielką zmienność, co obserwujemy na praktycznie wszystkich klasach aktywów. I prawdopodobnie tak będzie aż do końca dzisiejszej sesji i być może dopiero jutrzejszy poranek przyniesie nam jej zwiększenie. Natomiast warto się zastanowić teraz teoretycznie, co powinno i gdzie są fair value, czyli takie poziomy, które są wyznaczone jako punkty równowagi, o których warto pamiętać, które sygnalizują, gdzie powinna być cena, jeżeli uwzględnić wszystkie czynniki fundamentalne. I pierwszy wykres, który chciałbym pokazać, to zachowanie amerykańskiego dolara względem euro. I tutaj ten bardzo długoterminowy wykres euro-dolara pokazuje, że każdy powrót nad poziom parytetu oznacza wbicie się znowu do wewnątrz kilkuletniego kanału wzrostowego, kanału spadkowego i w tym wypadku jest to oznaka, że amerykański dolar ma potencjał ku temu, żeby się jednak osłabiać, a nie umacniać. I oczywiście to jest wielkie zagrożenie dla tych wszystkich, którzy liczą na to, że ten amerykański dolar jednak będzie się cały czas umacniał. To jest także ryzyko wystąpienia takiego procesu zwanego short squeeze, czyli wyciskania krótkich pozycji na euro-dolarze, czyli długich w amerykańskim dolarze. Jak zobaczymy wykres średnioterminowy, to w tym wypadku średnioterminowa perspektywa daje nam obraz taki, że w okolicach poziomów 1,0550, 1,0610 mamy skupienie kilku ważnych oporów, które mogą być wkrótce testowane, jeżeli te tendencje, które teraz obserwujemy na rynkach finansowych, będą kontynuowane, czyli proces ucieczki od amerykańskiego dolara na rzecz ryzyka, jeżeli będzie trwał dalej. A dzisiejsza sesja generalnie potwierdza to, że wczoraj doszło do nawrotu tendencji osłabienia amerykańskiego dolara po danych o wskaźnikach PMI dla Stanów Zjednoczonych, które były gorsze, czyli oddaliły perspektywę dalszych podwyżek stóp procentowych, a oczywiście amerykański dolar tego nie lubi, ponieważ na następnym wykresie widzimy, jak jest obecnie powiązanie euro-dolara ze spreadem między dwuletnimi obligacjami amerykańskimi i niemieckimi i wygląda na to, że to powiązanie jest bardzo, ale to bardzo ścisłe. I na następnym wykresie chciałbym pokazać, jakie jest teraz powiązanie zachowania euro, jego słabości albo siły względem indeksu giełdowego S&P. W tym wypadku także widzimy jak na dłoni, że każdy proces powrotu do tendencji wzrostowej na euro-dolarze oznacza także presję na to, żeby indeksy giełdowe, generalnie ryzyko, żeby było kupowane i warto, myślę, sobie zapamiętać ten wykres i jego wnioski, które z niego płyną, ponieważ jeżeli euro-dolar wróci do tendencji spadkowej, będzie to także oznaczało wysysanie kapitału z całego świata i znowu spadki wszystkich tych aktywów, które są związane z ryzykiem, indeksów giełdowych, surowców, rynków emerging markets, bitcoina i oczywiście jeżeli tendencja wzrostowa będzie utrzymana, to oczywiście zjawiska odwrotne będą kontynuowane, które będą sprzyjały takim aktywom jak na przykład teraz polskie obligacje, czy też polskie akcje, czy też generalnie polski złoty. Na następnym wykresie chciałbym pokazać, jakie jest teraz porównanie zachowania rentowności amerykańskiej obligacji 5-letniej, a zachowania dolar-jena. I ten wykres jeszcze bardziej dobitnie pokazuje, że wpływ zachowania rentowności na zachowanie jena japońskiego i generalnie słabość albo siłę amerykańskiego dolara jest ogromna. Jeżeli amerykańskie obligacje są kupowane, amerykański dolar w stosunku do jena spada, jen jest wtedy kupowany i tendencja jest ku temu, żeby wszystkie inne pary związane z jenem kontynuowały tendencję spadkową i odwrotnie. Rentowności, które rosną, sprzyjają wzrostom par związanych z jenem, więc wniosek dla tych traderów
na rynku walutowym, którzy lubią pary związane z jenem, dolar jena na przykład, jest taki, żeby równolegle obserwować zachowanie rentowności amerykańskich obligacji, ponieważ jeżeli zachowanie rentowności obligacji amerykańskich będzie wspierało wzrosty albo spadki pary dolar do jena, wtedy ryzyko posiadania pozycji krótkiej albo długiej wyraźnie spada, a prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu wyraźnie w takiej sytuacji rośnie, więc to jest wniosek praktyczny dla tych wszystkich, którzy inwestują na rynku walutowym, żeby równolegle patrzeć, jeżeli inwestujemy na parach związanych z jenem, zwłaszcza na dolar jenie, jak zachowują się amerykańskie obligacje, w tym wypadku piątki. Na kolejnym ciekawym wykresie chciałbym już przejść do odpowiedzi na pytanie, po ile powinien być dolar jako przemyślenia przy święcie dziękczynienia. Ponieważ znalazłem bardzo ciekawy artykuł, a w nim wykres pokazujący, gdzie powinien być kurs euro-dolara, gdyby się kierować fundamentalnym modelem Bear. I w tym wypadku, jak widzimy, kurs euro-dolara, fair value takiego kursu powinno być w okolicach poziomu 0,91. A teraz jesteśmy w okolicach 1,04, czyli mamy cały czas 14% przewartościowanie wartości euro, a nie siłę amerykańskiego dolara, więc w takim wypadku według tego modelu, jeżeli przyjąć, że rynki dążą do poziomów równowagi, to w tym wypadku według tego modelu kontynuacja tendencji spadkowej powinna mieć miejsce, więc jestem też bardzo zainteresowany, czy rynki wrócą do tego, żeby zbliżyć się do modelów fundamentalnych, do wycen z modelów fundamentalnych, czy też będziemy świadkami rozjazdu, coraz większej rozbieżności między wycenami fundamentalnymi, a tym, jak zachowuje się faktycznie rynek i oczywiście, czy to będzie miało jakiekolwiek znaczenie dla wyceny. Natomiast zachowanie tego modelu pokazuje, że generalna tendencja zwykle jest zachowana. To jest także bardzo interesujące, co się dalej będzie działo. Jeżeli się pojawią uaktualnienia tego modelu wyceny euro-dolara, oczywiście będziecie Państwo to wiedzieć, więc zachęcam do tego, żeby wracać na ten mój kanał, jak tylko się często da. Na kolejnym ciekawym wykresie chciałbym pokazać, jak zachowują się, jaką mają pozycję netto zarządzający funduszy hedgingowych i asset managers. I w tym wypadku wygląda na to, że ci, którzy zarządzają aktywami, mają generalnie długą pozycję netto na euro, a ci z funduszy inwestycyjnych mają krótką pozycję netto, ale generalnie ten ostatni wzrost na euro-dolarze zaczyna sprzyjać temu, żeby i fundusze inwestycyjne wchodziły w netto długą pozycję w euro. Czy tak się stanie? Zobaczymy. I teraz garść ciekawostek dotyczących powiązania, czyli korelacji między zachowaniem amerykańskiego dolara a różnego rodzaju ciekawymi innymi rynkami, ale na samym początku chciałbym pokazać korelację między zachowaniem indeksu amerykańskiego dolara a funduszami hedgingowymi, ale skoncentrowanymi na danych makroekonomicznych, na sferze makro. I widać po prostu jak na dłoni, że wyniki w tym roku tych funduszy inwestycyjnych, funduszy hedgingowych nastawionych na sferę makro są ściśle powiązane z amerykańskim dolarem. Jeżeli amerykański dolar się umacnia, te fundusze zarabiają, mają coraz większą dodatnią stopę zwrotu, ale jeżeli amerykański dolar traci, to i te fundusze inwestycyjne tracą. Wniosek jest oczywisty, że fundusze makro zdecydowanie nastawione są teraz na długą pozycję na amerykańskim dolarze i ich wyniki są uzależnione bardzo ściśle od tego, a jak zobaczymy, jaka jest ta korelacja w ujęciu historycznym, to widzimy, że z każdym kolejnym miesiącem korelacja się zwiększa, czyli wniosek jest ewidentny, że te fundusze bazują właśnie na amerykańskim dolarze, licząc na jego dalsze umacnianie. No i teraz garść innych ciekawych korelacji. Korelacja. Chciałbym pokazać na samym początku macierz korelacyjną w ujęciu dość szerokim, tak żeby każdy z Państwa mógł sobie ją samemu wyciągać wnioski. Tutaj w tych dwóch ujęciach jest ta macierz pokazana dość wyraźnie. Ja od czasu do czasu wracam do tej macierzy, natomiast na chwilę obecną chciałbym także pokazać wykresy, które się kryją pod poszczególnymi tymi najbardziej ekstremalnymi wartościami dla poszczególnych klas aktywów. Oczywiście nie będę tutaj za chwilę pokazywał wszystkich wykresów, ale te moim zdaniem najciekawsze. Pierwsza to korelacja między zachowaniem
euro-dolara a złotem. I widzimy tutaj bardzo dużą, silną, dodatnią korelację. 0,82 prawie, a to jest oznaka, że jeżeli euro-dolar rośnie, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że złoto będzie rosnąć. Jak widzicie Państwo, praktycznie w każdym komentarzu podkreślam, jaka to jest istotne, jakie to jest bardzo ważne połączenie i zależność między tym, jak zachowuje się amerykański dolar a złotem i oczywiście także dolar-jenem w tym wypadku. Natomiast ta korelacja jest niezwykle silna i myślę, że także warto to wykorzystywać w praktyce. Następna korelacja między zachowaniem dolar-jena a zachowaniem amerykańskich obligacji, o czym było wcześniej, i w tym wypadku ona wynosi plus przecinek 0,7 niecałe, a to oznacza, że także jest bardzo wyraźna ta dodatnia korelacja i powiązanie, o których także wspominam praktycznie w każdym komentarzu, jest potwierdzone badaniami statystycznymi. Następna korelacja między zachowaniem dolar i Kanady do zachowania srebra i w tym wypadku ta korelacja wynosi minus przecinek 76 prawie i w tym wypadku oznacza to, że jeżeli kanadyjska waluta jako waluta surowcowa jest kupowana, to także mamy do czynienia ze wzrostami cen srebra, czyli jeżeli mamy do czynienia ze spadkami pary dolar do Kanada, to surowce takie jak srebro jest wyraźnie kupowane i to po prostu potwierdza, że Kanadyjczyk jest walutą surowcową, jest ściśle uzależniony od tego, jaka jest presja na ryzyko na surowcach. Następna korelacja między złotem a srebrem i wynosi ona plus przecinek 83, czyli także widzimy ścisłe powiązanie między zachowaniem tych dwóch ciekawych metali szlachetnych i ostatnie ciekawe korelacje między zachowaniem indeksu WIG20 a euro-dolarem i ta korelacja wynosi plus przecinek 64, czyli oznacza to, że jeżeli występuje presja przeciwko amerykańskiemu dolarowi, to takie indeksy giełdowe i rynki jak Warszawa są kupowane, a jeżeli amerykański dolar jest kupowany, czyli euro-dolar spada, to spadają także indeksy giełdowe w Warszawie i te aktywa emerging market także są wyprzedawane, więc widzimy, że analiza statystyczna także bardzo dobitnie pokazuje, jakie jest teraz ścisłe powiązanie zachowania amerykańskiego dolara z rynkami typu Warszawa, więc jeżeli euro-dolar pójdzie dalej do góry w kontekście średnioterminowym, zwłaszcza po rozpoczęciu nowego roku, to warszawska giełda papierów wartościowych powinna być jednym z głównych beneficjentów tego zjawiska, jakim jest wzrost, czyli euro-dolara, czyli osłabienie amerykańskiego dolara. Kolejna ciekawa korelacja między zachowaniem dolar złotego a indeksem WIG20. Korelacja jest silnie ujemna, minus 0,7, więc oznacza to, że dodatkowo występuje powiązanie między siłą albo słabością krajowej waluty a indeksem giełdowym. To jest bardzo łatwe do wytłumaczenia, po prostu złoty jest bramą wejściową do inwestowania w naszym kraju, więc inwestorzy zagraniczni muszą kupić złotego, żeby zainwestować w warszawskiej giełdzie, więc w pierwszej kolejności kupują złotego, a później inwestują i kupują warszawskie indeksy giełdowe, więc jeżeli dolar złoty spada, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wzrosty będą miały miejsce na indeksie WIG20 i warto sobie to zapamiętać. Widzimy na przestrzeni ostatnich 6 lat, jak ta korelacja się zachowywała, że szczególnie w ostatnich kwartałach, w ostatnich latach jest ona ściśle ujemna. I dodatkowo zachowanie, korelacja między euro-złotym a bitcoinem i także jest ona bardzo wyraźnie ujemna. Minus 0,57 także sygnalizuje powiązanie złotego z rynkiem kryptowalut, czyli jeżeli euro-złoty spada, to jest duże prawdopodobieństwo, że bitcoin pójdzie w górę i odwrotnie. Jeżeli euro-złoty rośnie, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że bitcoin będzie spadać. I oczywiście widzimy to w czasie rzeczywistym. Nasza intuicja to pozwoliła już wcześniej wychwycić, że takie zachowanie, powiązanie ma miejsce. Jest to wszystko związane z tym, czy występuje globalna presja na ryzyko, czy awersja na ryzyko. Mówiąc po angielsku risk on albo risk off. No i teraz jak już mamy ten przegląd korelacyjny jako taka ciekawostka przy święcie dziękczynienia, to przejdźmy teraz do rynków finansowych, które jakoś tam działają, więc warto moim zdaniem je prześledzić. Obserwujemy dzisiaj dalszą presję na to, żeby niemieckie obligacje były kupowane, czyli rentowności spadają.
Bitcoin zachowuje się tak, jakby chciał lekko rosnąć, ale moim zdaniem nieśmiała tendencja wzrostowa raczej nie jest przekonywująca. Powinniśmy być nad poziomem 17 000 dolarów, żeby popyt na ryzyko na indeksach giełdowych moim zdaniem miał większe wsparcie, ale myślę, że kryptowaluty żyją swoim własnym życiem, dlatego ten Bitcoin jest teraz taki słaby. Indeksy giełdowe w Europie kontynuują tendencję wzrostową. Moim zdaniem jest to związane właśnie z zachowaniem euro-dolara, plus oczywiście spadkiem rynkowej stopy procentowej reprezentowanej przez bundy. Mieliśmy dzisiaj także ciekawe dane IFO i chciałbym pokazać tutaj korelację i powiązanie zachowania tego wskaźnika a zachowaniem indeksu DAX. Więc zachowanie indeksu DAX sygnalizuje nam w tym wypadku wkrótce wzrost optymizmu płynącego z tych wskaźników, bądź też to jest pułapka na byki i to wskaźniki zaufania dobrze wyprzedzają to, co się będzie działo dalej na indeksach giełdowych, ale moim zdaniem to właśnie indeksy giełdowe są ważniejsze, ponieważ tam jest skupiony kapitał. Tam inwestorzy lokują miliardy euro, miliardy dolarów, funtów brytyjskich, a wskaźniki typu IFO to są tylko ankiety, za którymi nie stoją praktycznie żadne pieniądze, więc bardziej ufam zachowaniu indeksu giełdowego, że to on prowadzi, a nie wskaźniki, które są później pochodną sentymentów, nastrojów. Jeżeli amerykański dolar się osłabia i te rentowności spadają, to oczywiście mamy wzrosty na cenie złota. Obserwujemy to także podczas dzisiejszej sesji. Natomiast cały czas nieśmiało zachowuje się rynek miedzi i moim zdaniem jest to efekt tego, że Amerykanie dzisiaj mają wolne, więc nie przywiązywałbym się generalnie do tego zbytnio. Natomiast utrzymanie nad poziomem 8000 dolarów jest kluczowe, żeby mieć przynajmniej dawała nadzieję na kontynuację wzrostów indeksów giełdowych. I na koniec ciekawostka, jeżeli chodzi o rynki zagraniczne, to znowu rosnący spread między włoskimi a niemieckimi obligacjami dziesięcioletnimi i to może być przyczyna i zarzewie wkrótce kłopotów strefy euro i być może w perspektywie następnych kwartałów znowu się zaczną głosy o tym, że strefa euro może się rozpaść. Dlatego radzę monitorować właśnie ten spread między włoskimi a niemieckimi obligacjami dziesięcioletnimi, bo to jest taki wskaźnik strachu tego, co się może wydarzyć w strefie euro w najbliższych latach. No i teraz czas na polskie aktywa, ponieważ poznaliśmy dzisiaj wskaźniki zaufania konsumentów i o dziwo były one zaskakująco dobre, były lepsze niż skrajnie optymistyczne prognozy, zwykle to pokazuje, ale generalnie jesteśmy cały czas na rekordowo niskich poziomach. Dlaczego jest taki niski poziom? Oczywiście wszystkie te szoki, które w ostatnich latach miały miejsce, zwłaszcza wojna, która się rozpoczęła w lutym, odciska piętno na tym, jak wszyscy ci konsumenci w Polsce się zachowują. Każdy z nas czuje zagrożenie, stąd też te wskaźniki są na tak bardzo niskich poziomach, no ale rosnący euro-dolar powoduje presję na polskie obligacje, rentowności znowu dzisiaj spadają, pomimo tego, że nie ma inwestorów amerykańskich, a to głównie oni kupowali polskie obligacje. Odsyłam do porannego wpisu, gdzie było bardzo dużo dokładnie o tym funduszu, który teraz się szczególnie interesuje polskimi obligacjami. Odsyłam do tego porannego wpisu. Link jest właśnie tam w rogu. No i oczywiście, jak zobaczymy, jak zachowuje się cały ETF na polską krzywą dochodowości, to widzimy, że wchodzimy już w ostatnią fazę budowy formacji podwójne dno, a to jest bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy liczą po pierwsze na dalsze spadki rentowności, na wzrosty cen polskich obligacji, na to, że szczyt inflacji w Polsce będzie miał miejsce, ponieważ rynek prawdziwymi własnymi pieniędzmi obstawia, że tak właśnie będzie i to, że rentowności spadają właśnie oznacza, że inwestorzy z całego świata liczą, że szczyt inflacji w Polsce będzie już miał miejsce wkrótce i moim zdaniem, jeżeli się ukształtuje formacja podwójne dno na tym ETF-ie, to będziemy już zdecydowanie w bardziej zaawansowanej tendencji ku temu, żeby grać na to, że szczyt inflacji w Polsce staje się faktem. Bramą wejściową jest rynek złotego, ale dzisiaj na razie niewiele się dzieje. Wiadomo o co chodzi. Święto Dziękczynienia ma swoje piętno i Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, która moim zdaniem dzisiaj pokazuje swoją siłę, zdradzając ochotę na kontynuację tendencji wzrostowej. Jak wiemy z tych danych statystycznych jest to związane z tym, co się dzieje na amerykańskim dolarze, ponieważ handel na amerykańskim dolarze cały czas istnieje, pomimo tego, że jest dzisiaj Święto Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych i nie ma sesji na Wall Street. Także wygląda na to,
że przed rynkiem na samym początku przyszłego roku dyskontowanie, albo że rynek amerykańskiego dolara będzie dążył do swoich poziomów fair value, czyli prawdziwej wyceny, takiej godziwej wyceny, albo też, że ta rozbieżność będzie kontynuowana, a rynek będzie dyskontował, ponieważ wzrost indeksów giełdowych sygnalizują nam, że rynek giełdowy dyskontuje miękkie lądowanie światowej gospodarki, a nie jakieś trwałe, głębokie i mocne procesy recesyjne. Także przed nami fascynujące kolejne miesiące i kwartały. I oczywiście zachęcam tych wszystkich, którzy chcą się edukować na rynkach finansowych, do pakietów edukacyjnych XTB, tam na dole. Link w opisie. Zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z materiałami, które są systematycznie dodawane. A teraz rozważania są takie, co grać pod Mistrzostwa Świata, które teraz się rozgrywają na naszych oczach. Jeszcze raz zachęcam do tego, tam na dole w opisie, link w komentarzu także jest. Zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z materiałami, wiedzieć więcej, żeby zmniejszać ryzyko z własnych inwestycji i zwiększać prawdopodobieństwo sukcesu na rynkach finansowych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.